Cześć kochani, jak zwykle bardzo serdecznie Was witam, Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTubie. Dzisiaj mamy przeuroczą, przeciepłą istotę Justynka Lea Bogusz. Niedawno ją poznałem ją dzięki Rafałowi Stachyrze, Rafał Stachyra. To taki człowiek młody, kosmita najprawdopodobniej, może indygo, może kryształowe dziecko, nie zastanawiam się na tym, ale człowiek, który robi nieprawdopodobne rzeczy, różne po prostu eventy, różne szkolenia, łączy ludzi, no i tak w taki niespodziewany sposób połączył i nas, czyli Justynkę i mnie, Janusza. Dzisiaj zrobimy sobie po prostu wywiad, rozmowę, dlatego że Justyna ma czym się z wami i ze mną podzielić. Ma niezwykłe doświadczenia życiowe. Jest takim żeńskim obieżyświatem. Mieszkała w wielu krajach, między innymi w Peru, przepraszam, bo mi się kojarzy Peru. Naprostujesz mnie, jak się to prawidłowo wymawia. Bardzo mnie interesuje to drugie twoje imię, Lea, ale o tym za chwileczkę opowiesz. Justyna robi tak zwane kręgi kobiet, różne spotkania, różne szkolenia, różne eventy, między innymi w Wielkiej Brytanii robiła to i tak dalej, i tak dalej. Więc umówiliśmy się z Justynką, że zrobimy kilka takich wywiadów. Mam całą listę dość obszerną tematów. Będziemy się co i rusz spotykać. Myślę, że docenicie to wszystko, bo to jest niezwykła wiedza i ja jestem głęboko wdzięczny i Rafałowi, tobie, Justynka, i wszystkim innym moim obecnym, przyszłym rozmówcom za to, żeście się zgodzili na te wszystkie rozmowy, na taką wiwisekcję, pokazanie własnego serca, swojej przeszłości, historii, tego, co możemy wspólnie po prostu zrobić również dla innych. Justynko, oddaję ci głos. To jak to było z tym twoim Peru? Przede wszystkim dzień dobry i cześć. I Namaste. wdzięczność ogromna dla Ciebie i dla Rafała. I ciekawe jest to być po tej drugiej stronie, bo zazwyczaj to ja łączę ludzi. Ja złączyłam już tyle ludzi razem i nagle to ktoś mnie połączył. Więc fajnie jest to doświadczyć z drugiej strony, za co jestem wdzięczna. Więc dziękuję za fajny wstęp. Wszystko się zgadza. Choćbym tam jeszcze parę rzeczy dodała, ale nie można od razu całej pokazywać, jak to się mówi. Będziemy dawkować, będziemy małymi krokami dawkować, co to tam się u mnie działo, bo moja dusza wybrała sobie wszelakie spektrum doświadczenia w tak młodym, niemłodym wieku i po prostu dużo się działo i wciąż dzieje. Więc Peru. Jak to się stało, że ja byłam w Peru? Peru, powiem Ci, to pewnie jeszcze będziemy o tym później rozmawiać, to była najbardziej traumatyczne przeżycie w moim życiu, w moim prywatnym, które mnie teraz ukształtowało. Peru, zacznijmy od początku. Jestem w Wielkiej Brytanii, mamy tak zwany COVID. Ja organizuję kręgi. Co miesiąc 60 osób spotyka się na sali Kobiece razem. kręgi, tak? Na początku były mieszane. Aha, mieszane. Mhm. Mieszane, rodzice z dziećmi, i tam się właśnie dużo ludzi połączyło. Myśmy spali na jednej sali, wspólnej takiej, wiesz, wielkiej sali, Mhm. razem święta, razem Sylwester, wszystko bez alkoholu, z kakao ceremonialnym, wspólne granie na bębnach, kulka, przytulka, po prostu wszyscy razem. Tutaj nam mówią, że my nie możemy, a my na odwrót. My co miesiąc, wszyscy razem. I I za każdym razem inni ludzie, i starzy, i nowi, i po prostu to się tak szybko zaczęło rozrastać, że myśmy stworzyli taką rodzinę. I My się roz... zarośliście się wspólnie. Tak, tak, tym byciem razem. No i wiadomo, co spotkanie, to zaczynam poznawać nowych ludzi. Ludzi, którzy grają na instrumentach, ludzi, którzy pracują z medycyną i wiesz, i to zaczynam się tym coraz bardziej interesować. I poznaję mężczyznę, z którym jestem razem. On ma przyjaciela szamana w Peru. I my tak tworzymy taką trójkę ludzi, którzy po prostu pracują z medycyną. Pojawia się ayahuasca, pojawia się muchomor czerwony i zaczynamy, wiesz, pracę z roślinami. Najpierw jestem, wiesz, z boku obserwuję, o co tu chodzi. Nagle idę ja na swoją pierwszą ceremonię. Życie mi się zmienia.
Ayahuasca mówi: Justyna, to jest nie tak, robimy wszystko inaczej. I nagle zaczynam w ten świat wchodzić i nagle pomagam przy ceremoniach. Nagle, wiesz, tutaj z tym bębnem latam, biegam, śpiewam. Nagle jestem w tym świecie. I pada hasło, no to jak już my tak tutaj pracujemy, wiesz, to jest nielegalny świat tutaj u nas w Europie, więc my to wszystko po cichu, tu oczywiście kręgi, moje spotkania, wszystko fajnie, ale po cichu, a może by ktoś chciał na ceremonię, a może coś tam. No i to czemu by nie jechać do źródła, tak? Mhm. Kolega już jest w tym Peru, kolega zna tam cały świat, to jedźmy do źródła. No ale zanim pojechaliśmy do źródła, to pomyśleliśmy, kupimy sobie ziemię. I myśmy, nie będąc w Peru, kupili ziemię w Peru. Taki szalony pomysł. Kupujemy ziemię w Peru, on nam tam wszystko załatwi, ogarnie i on tam był na miejscu i pilnował tej ziemi. Bo jeżeli ktoś sobie kupuje ziemię w Peru, to musi jej pilnować. Bo O, przyjdą sobie inni ludzie. Jest taka historia kobiety zamożnej, nie znam nazwiska. Kobieta kupiła wiele hektarów ziemi w Peru, żeby ratować kakao, bo kakao naturalne pochodzi z Peru. I tam o, tak. I to jest bardzo długi proces, bo kakao jest takim wielkim orzechem, to wygląda jak piłka do rugby, który się rozcina i tam są, w ogóle jak ktoś miał możliwość spróbowania, orzechy kakao w takiej pysznej białej mazi. Ta maź jest taka pyszna. I oni to rozłupują. Te pestki muszą suszyć tygodniami, no bo w Peru jest cały czas wilgotno. I dopiero później przerabiają na pasty i ta pasta jest wysyłana tutaj do nas do Europy. To jest bardzo długi proces. No ale oni tam też te lasy wycinają, no i kobieta chciała uratować te lasy drzew kakaowca i wykupiła ileś hektarów, ale ludzie jej to przyjęli. Ludzie po prostu z Peru to są prości ludzie, biedni ludzie. Oni się tam osadzili, pobudowali tam domki, bo oni są bardzo silni. Oni domek drewniany postawić w 2-3 dni coś takiego. i oni jej to przyjęli. I ona nie wygrała sprawy. Po prostu oni zajęli jej te tereny. Zasiedlenie. Zasiedlenie, dokładnie. Więc my, kupując tą ziemię z dostępem do rzeki, nieogrodzoną 3,5 hektara, posadziliśmy tam człowieka, który tam siedział na początku w namiocie, a później budowaliśmy domki drewniane. No i myśmy mieli ziemię w Peru. Szykujemy się do Peru, wiadomo, sprzedaliśmy wszystko tutaj w Anglii, wszystkie rzeczy, jedziemy do Peru. No i pojechaliśmy do tego Peru. Tam już mieliśmy ekipę, no bo teraz tak, jak to kupić ziemię w Peru? Tam jest inny przelicznik. Nas było stać na ziemię w Peru. Ziemia w Peru kosztowała 6 000 funtów. To nie są duże pieniądze, jak my myślimy sobie kupić tutaj ziemię czy dom w Polsce czy w Wielkiej Brytanii. Myśmy sobie kupili tą ziemię, już pojechaliśmy po roku. To był listopad, pamiętam, nie wiem, mi się mylą lata, czy to było 3 czy 4 lata temu, to już nieważne. I mieszkamy sobie w tym Peru. I mieszkamy sobie w tym Peru na budowli. Czyli bez prądu, bez wody, pod moskitierą, bo w Peru chcecie wszystko zjeść. Na po prostu materacu, na budowli, po prostu tam jak ktoś był w Peru na przykład już na ceremonii czy u szamanów, to już był w fajnym miejscu. Myśmy nie mieli nic. Myśmy po prostu na tej... No i po 2 miesiącach... Gleba, taka, ale jakie wspomnienia i jakie lekcje, bo dżungla uczy, dżungla bardzo mocno uczy. Tak. No i po 2 miesiącach pewnego dnia mój partner wstał, zjadł śniadanie, przyszedł do mnie i powiedział, że on już nie chce ze mną być, że to po prostu to nie jest tak po prostu. To nie jest jego świat. Że on chce być samotnikiem, on chce siedzieć sam, a ja jestem światowa. I mnie w tym Peru zostawił. I ja jeszcze w tym Peru, jeszcze tam z nim 2 tygodnie w tej dżungli. I mówię, jak tu teraz? Do czego wrócić? Bo w Anglii wszystko sprzedane. Tam zostało parę instrumentów, no bo my muzycy. Więc podróżowałam po Peru jeszcze 2 miesiące sama. Spotykałam różnych ludzi bardzo ciekawych i po 2 miesiącach wróciłam do Anglii. Dlaczego? Powiedziałam Ci na początku że to było takie najbardziej traumatyczne doświadczenie,
bo w momencie, kiedy on mnie, ten partner zostawił, ja straciłam, ktoś mi się wblokował na Facebooka. I ktoś się podtrzymał pode mnie i do wszystkich znajomych pisał mi wszędzie, że ja robię bitcoiny, że jakieś pieniądze, ja naciągam ludzi z mojego konta na różne, więc ja w Peru mamy 6 godzin różnicy. To jest dużo, bo tu Europa spała, ja się dopiero budziłam. Mhm. Więc poza kontaktem z ludźmi, poza światem, w tej ciężkiej depresji byłam sama w tym Peru. Niesamowite. Ale coś zyskałaś w związku z tym. Zyskałam siebie. Tak. Zyskałam siebie, nauczyłam się wiele, bo dżungla jeszcze tam będą, bo teraz tak, Peru dzielimy na też, Peru to nie tylko dżungla, bo myśmy byli w dżungli, czyli okolice Iquitos, czyli mieszkanie w dżungli, gdzie do miasta musisz dojść 5 kilometrów, do takiego małego miasteczka, a jeżeli chcesz coś kupić większego, to płyniesz Przepraszam, czy włócznią. Iquitos nie jest przypadkiem gdzieś tam nad Amazonką, nad jakąś rzeką? Tak, Zresztą nad tak, Amazonką, zdaje się. tak. I myśmy mieszkali w miasteczku, znaczy myśmy mieszkali tak naprawdę w dzikiej dżungli. I do miasteczka trzeba było dojść 5 kilometrów, takiego małego miasteczka, gdzie kupisz podstawowe rzeczy, ale już większe rzeczy trzeba było płynąć łódką, Amazonką, przez Amazonkę do Iquitos 3,5 godziny. Mhm. Więc jakakolwiek wyprawa do miasta, no to była wyprawa. To cały dzień, żeby się Więc dżungla uczyła tego, że ty wiele rzeczy człowieku nie potrzebujesz. Mhm. A jeżeli, ja pamiętam, bo myśmy z plecakami, jak czegoś nie wyjęłam z plecaka, nie używałam, to od razu pleśniało albo robaki mi to zjadały. Tak, tak. A później podróżowałam w górach, byłam na Machu Picchu, Cusco, także już tam już cywilizacja, samochody, więc w Peru też dzielimy na 2, góry i dżunglę. Niesamowite doświadczenia. Po prostu nieprawdopodobne. Robiłem wywiad z Nicole Gropier i ona też opowiadała mi, już słuchaliście na pewno tego wywiadu, kochani, i ona powiedziała, jak mieszkała w Polsce w tipi, bo trzeba było zszyć tipi, indyjskie tipi, ognisko na środku, w tipi wiadomo, że otwór i tak dalej, z dzieciakami. Nie ma wody, nie ma prądu, nie ma niczego. W latach chyba 80. ubiegłego stulecia już i tak dalej. Więc tak mi się przypomina, takie wiesz, nawiązuje tutaj do tego, co opowiadała Nicole. No, przeszłyście dziewczyny niesamowite przeżycia. Tylko że ja niedawno, kilka lat temu, Tak. odegrałam tą rolę teraz. Powiem ci, po takich sztywnych 2 miesiącach w Peru, bez właśnie dostępu do wody, do niczego, jak pojechałam w góry, to wzięłam najdroższy hotel, żeby się po prostu w końcu położyć na materacu. Odbić się. Odbić się, tak. Czyli zderzenie tej cywilizacji innej, takiej bardzo prostej, bo nie chcę używać słowa prymitywnej, bo to nie jest prymitywna, z naszą tą cywilizacją tak zwaną zachodnią, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Mydełko, toaleta, woda, pachnidełka, lustra, zwłaszcza dla dziewczyn, ale nie tylko, samochody, drogi, autostrady i nagle przerzutka w zupełnie inny świat. Tak, choć wiesz, akurat ja jestem tą osobą, co lubi kempingi i to jest dla mnie normalne, ale już dla mnie to było momentami za dużo. Zbyt ciężko. Przede wszystkim dżungla w nocy, pierwszy tydzień to migrena, bo jest bardzo głośno. Tam wszystko śpiewa. Wszystko skrzyczy. Choć świetliki zobaczyć nocą na żywo, niesamowite doświadczenie, ale dźwięki, tysiące dźwięków żab, ptaszków, małych robaczków, znaczy małych robaczków, mówimy o takich robaczkach, motyli wielkości 2 rąk, to jest po prostu, nagle masz ochotę, niech ktoś to wyłączy. A nie mogłaś na przykład napisać jakieś kartki, proszę o ciszę, albo słuchajcie, weźcie się, zamknijcie w końcu, ja chcę spać. Ale wiesz, czego mnie to też nauczyło? Bo my czasem ludzie się ograniczamy. Ja nie będę głośny, wiesz, ludzie często nie są sobą, tak?
O, Mhm. ja nie powiem czegoś, ja nie krzyknę w towarzystwie, ja coś. Tak. A w dżungli te wszystkie zwierzęta miały to w nosie. Tam nikt nikomu sobie wzajemnie nie przeszkadzał. Mhm. Tam po prostu jesteś sobą. Taki, jaki jesteś, ta dżungla, to wszystko cię akceptuje. Ale jedno z moich najpiękniejszych doświadczeń, godzina, bo teraz tak, w Peru zawsze wschodzi słońce o 6 rano i zachodzi o 6 przez cały rok. Tam się żyje według tego rytmu. Tam nie potrzebujesz telefonu, zegarka, budzika, nic. Słońce wstaje po Słońce. prostu. Mhm. Tak. I godzina 3 w nocy słyszę chodzenie po liściach, wiesz. W ogóle jak liść spada to masz wrażenie, jakby jakaś deska leciała, bo one są tak ogromne, te A liście. no tak. Więc jak coś spada, to ty masz, to jest huk po prostu. I słyszę, coś chodzi. I mówię, serce, wiesz, adrenalina przyspieszona. Mówię, wiem, że są małe jaguary w dżungli. Mówię, jak to jest jaguar? Ja na tych deskach, bez ścian, tylko pod tą moskitierą, wiesz, taką malutką. Jak to jest jakiś jaguar, to nie, to już będzie dla mnie za dużo. Już po prostu. I biorę telefon, oświetlam, a tam 2 leniwce swoim rytmem po tych liściach i na drzewo się wspinają. To był najpiękniejszy widok, jaki ja widziałam. Po prostu w swoim naturalnym rytmie. Nie wiesz, jakie widzimy w zoo, czy tam Mhm. zobaczyć coś takiego na żywo. Albo kolibra, zobaczyć kolibra na żywo, jak lata, wiesz, w miejscu. Zatrzymuje się Tak, i wypija ten soczek. tak. I on jeszcze taki specyficzny dźwięk wydaje. W ogóle ptaki śpiewały, jakbyś dostawał SMS-a, wiadomość. To tam po prostu doświadczyć dźwięków takich na żywo, albo tych właśnie tych leniwców, czy na przykład jaszczurek wielkości, wiesz, większych od mojego psa kiedyś. Mhm. No niesamowite. No tylko trzeba ten czasami, wiesz, strach pokonać, bo jak była wielka tarantula, myśmy później zbudowali taką toaletę, wiesz, jak w Polsce kiedyś te takie drewniane były. Tak, Słowojki. No i nie korzystałam z niej, bo jak zobaczyłam tarantulę wielkości mojej dłoni, to mówię, to ja już wolę te krzaki. Ona sobie tam po prostu zrobiła domek i przejęła. No dobrze, ale to, przepraszam, bo tak się wtrącam, no bo akurat myśl przeszła. Dla przeciętnego mieszczucha, cywilizowanego człowieka białego, znaleźć się tam, jak na przykład, załóżmy, dbać o higienę chociażby. No, szpachelka i w dżunglę. Czyli dołeczek, sprawa załatwiona i Tak, tyle. myśmy mieli dostęp do takiej mini rzeczki, którą też musieliśmy wchodzić, bo ona nam cały czas takim mułem, gliną zachodziła, więc Mhm. raz w tygodniu chłopaki wchodzili w kaloszach i kubeczkami czy tam łopatami tą, wiesz, poszerzali tą rzekę. No to Jasne. kubeczek, człowiek się opłukał, umył i szybka akcja, bo nie możesz stać długo w jednym miejscu, bo albo cię chcą, wchodzą na ciebie mrówki, albo komary, wszystko chce cię zjeść. Więc tam cały czas musisz być w ruchu. Rybki Plus Canero, piranie. są piranie, jedzą piranie. Peruwianczycy jedzą piranie i jedzą świnki morskie. I to jest taki widok, jak idziesz na targ i te wszystkie ryby, w ogóle kraj kurczakiem płynący, to wszędzie są takie wysuszone świnki morskie leżą na. No słyszałem właśnie, że w Peru świnki morskie się je. Tak, zgadza się. Akurat jestem wegetarianką, więc nie spróbowałam kawałek aligatora. Bo mówię, nie no, to już sobie spróbuję. Smakował jak kurczak i ryba połączona jednocześnie. Takie białe, miękkie mięsko. Mhm. Ale jak ktoś lubi dziwne specyfiki, to zapraszam do Peru. No i czego uczy dżungla też, czego ja się tam nauczyłam? Praca z roślinami. Oni po prostu prawie z każdej rośliny potrafią to zmiksować, zmielić, wysuszyć, ugotować i to pić, nakładać na ciało, robić z tego różne rzeczy, z którymi teraz ja robię, Mhm. bo oni, tak jak powiedziałam, w takiej naprawdę dziczynie nie mają dostępu do lekarzy, do aptek, więc ja jak dostałam silnej bakterii, ja tydzień po prostu mnie nie było, to oni mnie różnymi roślinami leczyli. Więc to jest fajne, że oni się przystosowali do tego, w jakich warunkach żyją i po prostu, wiesz, bo my też mamy jabłonkę, lipę, moglibyśmy się nimi leczyć, ale europejski człowiek pójdzie do lekarza i poproszę tabletkę, bo tu mnie boli, prawda?
A Peruwiańczyk sobie wyciśnie korzeń z drzewa, czy sobie go ugotuje i sobie przyłoży i mu przejdzie. Ale Justyna, zaraz, żebyśmy sobie to uporządkowali. Ja rozumiem, że oni to robią, ale to po pierwsze nieprzebadane, nie ma certyfikatów, nie ma właśnie tych wieloletnich badań, niepotwierdzone naukowo. I w ogóle. I tak przypomina mi się, jak ja byłem smarkaczem jeszcze, kiedyś tam potłukłem kolana u babci na wioseczce, to babcia wzięła liść kapuchy, czy babki lancetowatej, wiem, że rozklepała, przyłożyła, owinęła lnianą ściereczką, tam chyba gumką od słoika, od weka tam przymocowała mi to i kazała mi z tym chodzić. I ja, wiecie co, to tak dla was również. Tak, to była liść kapusty. I dopiero po wielu latach, no chyba, nie wiem, z 20 lat temu akurat, czyli już bym naprawdę bardzo dorosłym facetem, gdzieś przeczytałem taki artykuł o tym, że naukowcy z Finlandii udowodnili, że kapusta ma właściwości lecznicze. I doszło to do mnie, że Boże, szkoda, że babcia nie dożyła do tego momentu, bo wcześniej to ona robiła to nielegalnie, bo nie było badań, więc. A teraz już mogłaby robić to legalnie, no nie? Bo naukowcy udowodnili coś, co było stosowane od tysiącleci, Rzymianie i tak dalej, i tak dalej. To tak tytułem takiego wtrętu ironicznego. A wiesz co? A ja uważam, że teraz jak słuchając ciebie, że dla części osób, dla części społeczeństwa są potrzebni naukowcy i badacze, bo są osoby, które potrzebują tego wyniku, Tak, tak, ale zgadzam dzięki się. tym naukowcom oni pomagają nam, bo my nie potrzebujemy. My, wiesz, my jesteśmy testerzy. My, Tak, tak, dobrze powiedziane. testerzy, my testujemy na sobie. Żyjesz? Ja też żyję. Ile ja rzeczy wypiłam w życiu dziwnych i żyję. Więc wiesz, testujemy, a ktoś potrzebuje naukowca, okej. I Tak, to jeżeli ja słuchaj, dzięki nauce też robię te swoje audycje, dlatego że wiele moich audycji to jest w oparciu o bardzo poważne artykuły naukowe. Szukam nowinek i dzięki temu też przekazuję oczywiście tam linki, dojście do źródła i tak dalej, żeby nie było żadnych jakichś nieporozumień, pokazuję te teksty i tak dalej. No, bez nauki nie byłoby nic. No, każdy z nas jest takim naukowcem, bo doświadcza, coś robi i tak dalej. Natomiast czasami ja nieraz mówię, że jest takie, wiesz, zaczynanie po prostu ganianie się za własnym ogonkiem. Coś, co było od lat sprawdzone, od tysięcy nawet lat sprawdzone w praktyce, to badanie powinno być ewentualnie, jak mówimy o tej części, powiedzmy, jakiegoś doświadczenia, badanie dlaczego, a nie udowadnianie, że na 100%. Rozumiesz mi, o co chodzi? Bo to działa, bo praktyka dowodzi, tylko ewentualnie chcę się dowiedzieć, dlaczego to działa, bo to mnie ciekawi, bo czegoś się jeszcze dowiem. I to niezwykle cenię, no bez nauki nie byłoby nic. To zupełnie zrozumiałe. No i co dalej, Justynko? tak nie chciałeś tego powiedzieć, że taki inny świat oni, a dla nich to my jesteśmy innym światem, wiesz? Tak, tak. Oni nie mają na przykład systemu szkolnictwa. Dzieci tam chodzą tylko 3 lata do szkoły i dzieci są nieraz mądrzejsze od osób dorosłych. Jak idziesz do sklepu albo jak chcesz, w ogóle wiesz jak się, bo tam są motokary, tam są, nawet próbowałam jeździć, ale to było zbyt dla mnie inne. Mieliśmy pracownika takiego swojego i on mówi tak, nigdy w życiu nie jeździł samochodem, nigdy w życiu tam nie miał możliwości bycia w samochodzie, a ja nigdy nie byłam w takim tuk-toku, czyli motor z taką przyczepką, wiesz. Mhm, I mhm. są różne, albo do przewożenia ludzi na przykład, albo do przewożenia rzeczy, ale tam generalnie nie ma zasad bezpieczeństwa. Tam nie ma czegoś takiego jak kaski na motory. Tam ile ci wejdzie rzeczy na ten motor, ile psów, kotów, żona jeszcze z dzieckiem na plecach na takiej ścierecce, wiesz, huście, Jadą. jadą. No i on mi się dał tym przejechać, ale to było dla mnie zbyt szybkie, bo wiesz, ja ten motor chcę odpalić, a on już mi do góry mówi: „Nie, nie, nie, Tak. to nie dla mnie”. I dla nich że my jesteśmy właśnie takim innym światem, jesteśmy egzotyczni Mhm. dla nich, bo my mamy, wiesz, te budynki wysokie i wszystko. No i jak się tankuje tam paliwo,
to podjeżdżasz i wychodzi małe dziecko, no taki szkrabek 4-5 lat i ci z butelki plastikowej po Coca-Coli nalewa tej benzyny. Więc dla nas to może być takie, o matko, Wow, szok. tak, szok. A dla nich to jest normalne. Albo w każdym praktycznie domku oni siedzą sobie, oglądają telewizor, a na stoliku sprzedają rzeczy. I ty wchodzisz do niego do domu i sobie od niego kupujesz, nie wiem, cukierki, bo tam sklep jest wielobranżyjny, tam jest wszystko. I dziecko podchodzi i na kalkulatorku ci liczy, ile tych pesos masz zapłacić. Więc dla nas, ktoś, kto nigdy czegoś takiego nie, to może być ogromne zderzenie z rzeczywistością. Dla mnie to jest taka trochę Polska lata 90. mocne. A dla nich to jest normalny świat. Ale na przykład w każdym domu stoi stary telewizor, taki stary, wiesz, z tym pudłem, ale każdy ma telefon. Komórkowy. Ka- tak, każdy ma telefon komórkowy i to jest takie, wiesz, dwa światy. Tu widzisz stare jeszcze jakieś plakaty, wiesz, jak kiedyś, no taki inny świat, Tak, naprawdę, tak, taki, tak. no, wiesz, magnetofon na kasety, no oni tym normalnie żyją, a z drugiej strony każdy ma komórkę. Komórkę. Niezwykłe. Warto przeżyć, naprawdę warto przeżyć. Warto przeżyć, tak. Warto przeżyć. Choć samo Iquitos, ja pamiętam jak bo do Peru z Anglii leci się 2 dni, to jest długa podróż, wiesz, przesiadki, samoloty, jeden samolot 15 godzin i taka zmęczona po tej podróży, wiesz, Iquitos, stolica Peru. A tam taki harmider, tuk-tok na tuk-toku, wszyscy trąbią, wiesz, jakbyśmy cię, jak trochę jak w Indiach, wiesz, harmider na ulicy, każdy Mhm. i masz takie, ojej, ja chcę do tej dżungli. No i jedziesz do tej dżungli, a w nocy wszystko krzyczy, wszystko śpiewa, Nic się nie zmieniło. nic się nie zmienia. I tak, można się wyciszyć, ale trzeba się po prostu zharmonizować z tym wszystkim tam. Znowuż góry. W górach jest tak wysoko, że musimy się też, organizm musi się przystosować do tej wysokości. Tlen i tak dalej. I tam na porządku dziennym wszyscy żują liście koki. Mhm. Więc te liście koki wkłada się tutaj z boku w dziąsło i się mieli, żeby po prostu unormować to. Wszędzie są cukierki, herbaty z tej koki, nawet na Machu Picchu jak się chodzi, to się daje się ludziom te liście koki, jest taki rytuał tam. Mhm. Dobrze, ale to w takim razie przybliż, bo nie wszyscy muszą wiedzieć, dlaczego żuje się liście koki. Żeby obniżyć, pomóż mi Janusz, Ci, wysokość, ciśnienie. ciśnienie, Tak, rozumiem. Bo na górze po prostu są już braki tlenu, zmniejsza się ciśnienie, bo wiadomo na dole, no żyjemy w oceanie atmosferycznym, chodzimy na dnie tego oceanu, tak prawdę mówiąc, i mamy ciśnienie takie, jakie mamy, ale w górach jest zupełnie co innego. I wtedy tak. mogą być problemy u niektórych z serduszkami, z innymi rzeczami, bo jest mniej tlenu, po górach się wolniej chodzi, a nie szybko i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś to przeżywałem, co prawda w polskich górach wiele lat temu i tak dalej, ale no, warunki są podobne. Wilgotność pewnie też bardzo duża, nawet w Tak, górach. tak. Tak i na przykład, mimo że jest ciepło, musisz chodzić ubrany trochę jak na zimę, bo cię to słońce spala. Mhm. Czyli Tak, wówczas ubranie jest rodzajem izolatora dosłownie tak, cieplnego. tak. Nie przepuszcza za dużo ciepełka. Tak. Mhm. No i jeszcze to jest dla nas jest też zmiana, bo teraz tam jest wiosna. Kiedy my mamy lato, oni mają zimę, więc to też jest dla organizmu, który żyje tyle lat w takim klimacie, szok. Przestawka. Tak. Mhm. Do tego mówię, słońce wstaje zawsze cały rok o tej samej porze, różnica 6 godzin. Trzeba kilka dni, mimo że już byłam 2 razy w Peru i będę wciąż latać, to ja Mhm. zawsze potrzebuję te 2-3 dni, żeby się dostosować do tamtejszego klimatu. Jasne, ale mówiłeś troszeczkę o ludziach. Rozumiem, że są bardzo przyjaźni. Oczywiście nas, powiedzmy, Europejczyków, czy w ogóle ludzi Zachodu, dla nich możemy być troszeczkę dziwakami, dziwni, tak jak oni dla nas oczywiście. To jest niezrozumienie kultur,
Ale jacy są na przykład? Są przyjaźni, życzliwi i tak dalej? Otwarci? Tak, bardzo są przyjaźni i życzliwi i wszyscy mówią po hiszpańsku, a jak nie znasz hiszpańskiego, ja się nawet targowałam na Mercado, na targu, bo ja kupuję różne właśnie rośliny tam, to na kalkulatorze, na telefonie, ona swoją cenę, ja swoją i naprawdę to jest tylko blokada, bo to jest w ogóle ciekawe, bo jak ja zostałam w tym Peru sama, ja pamiętam jak ja poleciałam w góry i z tym plecakiem w tym Cusco stanęłam i sobie przypomniałam, że ja najbardziej na świecie bałam się podróżować sama, a jestem na drugim kontynencie. I mówię, o, ale fajne doświadczenie, bo moja dusza może przerobić ten strach. Mhm. Więc sobie wzięłam najdroższy hotel, wtedy no, tam najdroższy, ale dla nas dalej pamiętajmy, że to są dobra cena. Tak, zupełnie inne ceny, tak, tak. Tak, więc jedynie kosztuje lot nas dużo do Peru, ale później w Peru jest bardzo tanio. I jak sobie wzięłam już ten hotel, to wyszłam na ulicę i właśnie ludzie są bardzo otwarci, bardzo. Przede wszystkim, nie oszukujmy się, my jesteśmy ich pieniędzmi. Mhm. Oni z nas żyją. Tak, tak. Więc tak, zdarza się, że na ulicy cię ktoś zaczepi. Oni mają piękne obrazy, malują, że więc cię zaczepia, wiesz, tak jak w Hiszpanii czy w Grecji z jakimiś podróbami okularów czy coś, to tam cię facet zaczepi z obrazami, które sam namalował. Wiesz, Peru ma bardzo, wiesz, tam jest bardzo dużo rękodzieła. Wiesz, poncza, oni robią wyroby skórzane, jakieś Tak. torby na bębny szamańskie, wiesz, instrumenty, biżuteria ochronna, z koralików mocy, ochrony. Oni to po prostu, babcie na ulicach siedzą, dziubią i wiesz, Robią. i ty chcesz od takiej babci kupić. Czy Mhm. w dżungli, jak pływaliśmy tą łódką i czasami gdzieś się zatrzymywaliśmy w jakimś miasteczku obok, żeby kogoś zebrać, to wbiegały babcie z owocami świeżymi albo z lodami w torebkach takich, albo w soczki. Tak, to Mhm. było zdziwienie dla mnie. Lody miały w torebkach, takich wiesz, torebka, w ogóle całe Peru żyje na folii. Mhm. I to jest chyba spowodowane przez tą wilgotność, że tam sobie możesz kupić delicję, a każda delicja będzie w oddzielnej folii. Mm. Więc ja miałam z tym zderzenie. Kupiłam sobie pudełko rurek czekoladowych, takich długich, Mhm. każda rurka w oddzielnej folice. Coś takiego. Więc ja miałam z tym, mówię, możliwe, że to przez tą wilgotność, żeby wiesz, żeby chronić ten produkt. Tak, 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 bo jedno drugiego zaraz by pleśniały. Jak jedno zapleśnieje, to może Tak, inne i tak dalej. tak, więc to jest Dobrze, wszystko w a folii. Jest, Justynka, a jak sobie radzą w takim razie z zanieczyszczeniem? Bo to jest masa folii, jest brudno. jest brudno. Mhm. Jest brudno. Amazonka, Wikito, Sport okropnie wygląda. I jeszcze wszędzie latają sępy, więc jak idziesz na targ Wikitos, to te śmieci wszędzie fruwają, wiesz, i sępy chodzą po ulicy, te wielkie ptaki sępy, więc Coś takiego. Ale no Condor Bassa. i te babcie mają te świeże owoce na przykład w koszach sprzedają, tam za wiesz grosze, no bo ona wie, że ta łódka będzie o tej i o tej Tak, pływa no. 2 razy dziennie, więc ona wskakuje na tą łódkę, sprzedaje szybko te owoce, albo mają w torebkach foliowych soczki i ze słomką. I ty sobie kupujesz taką torebeczkę, wypijasz ten sok ale tak, śmieci jest dużo. Jeśli mówimy o dżungli. Ale jeżeli chodzi o samo Iquitos, tam podobno nawet statki oceaniczne wpływają Tak. Amazonką bardzo głęboko, bo jest głęboka i bo to jest potężny port śródlądowy przecież, tak? Iquitos jest miastem, do którego nie dostaniesz się drogą lądową. Tylko rzeka i Tak, ewentualnie ruch lotniczy. tak, tak. Mhm. Czyli Także, dżungla, dżungla, dżungla. ale wiesz, jak się ląduje. Mówi się, że dżungla, że Amazonka to jest płuca Matki Ziemi. Mhm. I powiem ci, no jest spektakularny widok, jak się ląduje. Wszystko jest zielone. Te drzewa, to wszystko jest magicznie. Dobrze, ale jeżeli na przykład mieszkałaś już w hotelu, e, to jest a propos tych zwierzaków w dżungli, było ciszej, czy też w hotelu, w pokoju hotelowym też zdarzały się jakieś insekty, jakieś inne historie i tak dalej? Zdarzają się, jeżeli mówimy o dżungli, ale w górach jesteś daleko od dżungli, Mhm. więc już jest zupełnie inaczej.
Ale jeżeli ktoś się wybiera w góry, to niesamowita podróż jest pociągiem do Machu Picchu. Jest pociąg, który ma oszklone ściany i sufit i jest trasa przepiękna. To jest bardzo popularne, tam się nie dostaniemy inaczej. Jest bardzo dużo tych linii pociągowych i trasa na Machu Picchu tym pociągiem jest cudowna. Czyli słowem namawiasz, ewentualnie, jeżeli będziemy mieli takie możliwości, żeby jednak Namawiam. odwiedzić Peru. Namawiam, ja byłam na Machu Picchu 2 razy, bo Machu Picchu to są 3 góry i w tych górach są te wszystkie mury, ten cały wodociąg, ta cała cywilizacja, która tam była. I na Mhm. Machu Picchu można zrobić 3 trasy. Właśnie każdą tą górę zdobyłam 2, została mi jeszcze jedna. Mhm. A powiedz mi w takim razie, Justynko, bo chcę tutaj nawiązać do pewnych Twoich doświadczeń z roślinami tymi leczniczymi, bo akurat to jest też moja dziedzina. Ja nie jestem lekarzem, w ogóle magister, inżynier, mechanik maszyn rolniczych, konstruktor. Od 30 lat zajmuję się profilaktyką zdrowotną, więc jakim prawem człowieku, nie będąc lekarzem, ty mówisz o zdrowiu? Tak mówię o zdrowiu, bo moje zdrowie jest moim zdrowiem i to ja jestem odpowiedzialny za siebie przede wszystkim, a nie nikt inny. Oczywiście lekarze muszą być i tak dalej, no nie pójdę do zielarza, jeżeli złamie nogę i nie będę przykładał na złamaną nogę ziół, tylko oczywiście muszę pójść ewentualnie do fachowca, który mi to kopytko poskłada. To jest zupełnie naturalne. Natomiast mam na myśli pewną profilaktykę. Z Nikolą o tym żeśmy rozmawiali, że chodzi o to, żeby tak siebie utrzymywać, żeby nie chorować, zabezpieczać siebie, wzmacniać swój organizm, a nie, no, są przypadki, no, zachorowałem, to muszę mieć pomoc medyczną i tak dalej. I teraz jak chciałbym nawiązać do tych roślin, powiedzmy leczniczych i tak dalej. Czy miałaś jakieś większe, znaczy wspomniałaś już częściowo, miałaś jakieś tam po prostu problemy i naprawiano cię, pomagano cię tym. Mówiłaś, że przykładano ci jakieś tam maści z ziół i tak dalej, ale mówiłaś o jakimś zakażeniu jakąś bakterią. Czy możesz to rozszerzyć w ogóle? Myślę, że to było spowodowane od wody tam. Mhm. Bo wodę myśmy pili z rzeki przez jakiś tam filtr, wiesz, żeśmy tam jakieś filtry, ale wiadomo, Mhm. nie wiem jaką miałam bakterię, wiem jak się czułam przez cały tydzień, czyli z każdej strony i bóle, jakby mnie ktoś kopał w brzuch, no ale no wiadomo, nie byłam w stanie się dostać do miasta Tak. fizycznie, więc postawiono mnie na nogi czuczułasi. I to jest roślina, z którą ja teraz... Czułasi? Czuczułasi. Czuczułaś. Czuczułasi to jest drzewo, Mhm. ma taką piękną, czerwoną korę i to jest roślina, z którą ja teraz pracuję, bo mówię, wiem jak pomogła, więc z nią pracuję. I czuczułasi właśnie wzmacnia nasz układ odpornościowy, kostny i mnie właśnie, mi wyciskano tą korę przez tą pieluchę i ja po prostu to piłam. Później mi zrobiono wywar na bazie alkoholu, żebym to jeszcze sobie dalej piła częściej, żeby mnie to po prostu podtrzymywało. I mi po prostu po kilku dniach przeszło. I ja teraz pracuję z tą rośliną, bo ona jest właśnie niesamowita. Po szpitalach, po operacjach człowiek wraca do siebie Tak. i w ogóle w Peru uznawana za mocny afrodyzjak, że pobudza testosteron. O, proszę bardzo. Tak, więc ja na przykład jak ja... Chłopaki, przepraszam, słuchajcie teraz Justynkę uważnie. To czułasi, to Tak, czułasi. czuczułasi, tak. Tak się śmiesznie pisze, huhuasi. Wejdę ci w słowo, bo kojarzy mi się, zastanawiam się, czy przypadkiem to czuczułasi nie jest znaczy nie jest to samo rośliną, tylko chodzi o inną nazwę, podarko albo inaczej lapacio. Nie kojarzy ci się nic z tym? Znaczy jest mapacho, ale to tytoń. Ach, to Ale co innego. No, tak, będę to musiał się tym zainteresować. Lubię tego typu jakieś smaczki, odkrywać sobie coś tam. Jeszcze będziemy korespondować, napiszesz mi, pokażesz coś tam. tak. Muszę się tym zainteresować bardzo. I powiem ci, tutaj w moich kręgach czuczułasy zrobiło się bardzo popularne. Moi znajomi zażywają, bo mówią, kurczę, jakie to mi daje siły, energii, mi się Mhm. chce. I na początku jeszcze, jak zaczęłam pracować z tą rośliną, to mówię, to jest roślina mężczyzn.
rozpala takiego powera, takiego Tak. testosteronu. Chce mi się. A tu nagle koleżanki zaczęły dzwonić. Justyna, mi jest tak fajnie po tej roślinie. Mi się taki wiesz, bo my teraz przebodźcowani tym telefonem, Tak, internetem, tym tak, wszystkim, tak, tak. ludzie wpadają w prokrastynację. Mhm. Siedzi 3 godziny, o kurde, 3 godziny przeskrolował Facebooka. A ja widzę, że dzięki tej roślinie ludziom się chce, działają, wiesz, nie odkładają rzeczy na później. Mhm. Więc nie powiem ci, czy ona jest dla kobiet, czy dla mężczyzn, ona jest dla każdego. Jasne. Jedyne, co zauważyłam, że jak się wypije tą roślinę i kawę, to przyspiesza bicie serca. One nie mogą być brane jednocześnie. Tak, no kofeinka z kawy Tak. od razu pobudza skok, dlatego ja na przykład wolę brać preparaty jakieś na przykład zawierające guaraninę, która uwalnia się bardzo wolno z koszyczków, nawet do 8 godzin powiedzmy dawka, a więc cały czas nie chodzi o szybkie pobudzenie, a więc godzinę jestem na haju, a później znowu jest opad, więc druga kawa i tak dalej. A tutaj a propos, wiesz, wspomniałaś o tym przebodźcowaniu, tak. Dzisiaj naukowcy biją na alarm, mówią o tak zwanych popcornowych mózgach, z czym to się wiąże, bo to jest taka jakby quasi metaforka. Czytam ostatnio wywiad, zresztą będę audycję robił, ale już robiłem audycję na temat popcornowych mózgów, z czym to się wiąże. Przykład. Idziemy do kina, no chcemy obejrzeć film, tak? Ja chcę obejrzeć film. Masa ludzi przychodzi, młodych, oczywiście jest popcorn, więc zagłuszeni, jak w dżungli amazońskiej, ale może nie aż tak. I ci obserwatorzy mówią, co oni ci robią? Nie obserwują ekranu, co się dzieje, tylko siedzą w telefonach. Troszeczkę na ekran i do telefonu. Totalne rozkojarzenie. Okazuje się, że to już powoduje zmiany w mózgu, przebodźcowanie. I tutaj mówisz, czy to czułasi. Czuczułasi albo guajuza, bo myśmy w Peru nie pili kawy, bo ta kawa jest niedobra tam. Po prostu była tak niedobra. Może teraz tak, ta wysłana na Europę jest inna, Mhm. ale ta była tak niedobra, że myśmy pili guajuzę. A guajuza to jest yerba mate peruwiańska. A yerba mate. Mhm. Więc myśmy sobie codziennie rano wielki garg guajuzy gotowali, która właśnie pobudzała, dawała takiego, wiesz, tak jak powiedziałeś, Sugarino, delikatnego pobudzenia na cały dzień i skupienia. I też ja robię z niej krople, bo ja mówię, jak coś przetestuję, działa, to ja sobie z tym Tak, pracuję. tak, tak. Więc mam takie jakby 2 rodzaje rośliny, które pobudzają, ale jedno jest, czuczułas jest mocniejsze, takie dobra, power, działamy, a gojuza jest takim delikatnym, wiesz, ona tak wchodzi sobie delikatnie. Bo jeszcze ja się musiałam tego nauczyć bardzo mocno w Peru. Ja jestem osobą, która dobra, to działamy, wypiliśmy, zjedliśmy, to idziemy działać. Mhm. A oni nie. Jak mówią Niemcy, langsam, langsam, powoli, powoli, powoli. Maniana, że Maniana. jutro. Tak. Ale wiesz co, dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, bo tam od godziny 11 tak do 14 słońce jest tak wysoko, że nie dasz rady pracować. Mhm. I mówimy o klimacie wiosna, lato. Ma być Więc siesta. oni sobie dawkowali czas. Ja nie mogłam, jak? No i co? A oni po prostu leżeli na hamaczkach, relaksowali się, czekali, bo wiedzieli, że jak się przebodźcują, to dostaną udaru słonecznego albo cokolwiek innego i nie Mhm. będą na drugi dzień pracować. Więc Mhm. tego też mnie nauczyła dżungla. Wszystko w swoim czasie. Mhm. Tak, wszystko w swoim czasie. Bo tu jest przebodźcowanie. I Mhm. powiem ci, że w Peru mnie w ogóle nie interesował telefon. Totalnie nie interesowało mnie, co się dzieje na świecie. Tam po prostu jesteś tam, bo tam leci motyl, leci robaczek, jest non-stop, jest coś takiego fajnego do zobaczenia, że ciebie nie interesuje, co tam jest w telefonie. Więc w tych wszystkich młodych... Nie, przepraszam cię, tu na chwilkę ci przerwę. To jest niemożliwe. No jak? Przecież ja muszę zajrzeć, no, na coś na TikToku, coś na Instagramie, na fejsie, tu na WhatsAppie ktoś przysyła, kliknij, klik. No przecież ja muszę to wiedzieć. I co tam oni ci nie muszą tego wiedzieć? Nie. Oczywiście ironizuję. Wiem, ale właśnie uważam, że te młode osoby powinny być masowo do Peru wysyłane, do dżungli, żeby odpocząć, zobaczyć świat tak naprawdę. O, to się współgra to, co powiedziałeś z moim taką moją ideę fix, że dla młodzieży dzisiaj przydałyby się takie miesięczne, nie krótsze,
takie obozy survivalowe, gdzie nie ma komórki, ewentualnie instruktorzy mają kontakt z rodzicami i rodzice nie mają prawa, że tak powiem, się zjawiać. Przez miesiąc czasu mają poznać życie, mają się nauczyć rozpalania ognia, mają się nauczyć gotowania, mają nauczyć się żyć z naturą, pozyskiwać wodę. I rozumiesz, o co chodzi? Rozumiesz, Oczywiście. kochani? Chodzi o to, żeby po prostu troszeczkę wrócić do tego, skąd myśmy wrócili i żebyśmy nabrali dystansu. To tak jak rozumiecie troszeczkę ze sztukami walki, karate czy coś innego, że przychodzą młodzi ludzie, którzy się rozkojarzeni często, rozbisurmanieni do imentu, że tak powiem, a tu nagle porządek, dyscyplina, cisza. Sensei prowadzi zajęcia, miałem z tym do czynienia, to wiem, jak to jest, i zmienia się charakter. Odpowiedzialność zupełnie inna ludzi, bo się pracuje w grupie. Jeden drugiemu daje własne ciała, powiedzmy, po pewnym czasie do tego, że jako worek treningowy i tak dalej, więc to jest niesamowite, a dzisiaj tego brakuje, po prostu brakuje. I tam, jak mówisz, dzieciaki 3-4-latki są tak odpowiedzialne, potrafią sobie poradzić na kalkulatorze, wlać benzynę, policzyć i tak dalej, te peso i tak dalej, no to u nas szok. Totalny kulturowy szok. Dla nas tak, ale zobacz, ja jestem z czasów harcerstwa, kolonii, ja pamiętam te czasy. Mhm. To wiesz, człowiek się uczył życia tak naprawdę, przystosowania Oczywiście, do życia. oczywiście. A tam uczą dzieci od małego też pracy z roślinami. Tam dzieci małe już piją ayahuaskę w mikrodawkach, już są przygotowywane do tego, że na wiele odpowiedzi dostaną w snach czy podczas podróży szamańskiej. Także tam jest to na porządku dziennym. Mhm. I żyją tyle lat, nie wyjeżdżając nawet z dżungli. Żyją. Justynka, kilka razy wspominałaś o ayahuasce. Aha, ale tam przez H się pisze oczywiście, ale się czyta troszeczkę inaczej. Powiedz mi, no bo to jest to też taki mit u nas w Europie, w Polsce, jakieś narkotyki, jakieś grzybki, halucynki i tak dalej, i tak dalej. Przechodziłaś, będziemy jeszcze w wywiadach innych mówić na ten temat szerzej, ale jeżeli mogłabyś wspomnieć coś jeszcze, co ci dało zażywanie, właśnie robienie tego? Zmieniło mnie całkowicie. Co masz na myśli? Bo my jak się rodzimy, to my zbieramy sobie takie naklejki. Co nam powiedziała mama, tata, nauczyciele, koledzy. Tak, My tak, sobie etykietki, kalki. kim ja jestem? Tak, O, kim ja jestem? I nagle jesteś ulepiony, bo ci powiedzieli, że jesteś taki, taki, masz być taki. No mhm, dobra, no to jak już mi tak 3 osoby powiedziały, no to ja taki jestem. To już ewidentnie jest historia o mnie. tak. Po czym doświadczenia, traumy, przeżycia znowu cię kształtują. O, no to ja czegoś tam nie lubię, bo coś tam. Albo ktoś mnie zranił, to ja już nigdy więcej nie otworzę swojego serca. Na Tak, przykład, tak? tak, tak. Bo ja już tak i tak zwany chuj, tak? Koniec. Są ludzie, którzy żyją, którzy umierają tak, że tak i to nie przestawisz ich. To Mhm, jest to myślenie i idziesz sobie na taką ayahuaskę i możesz sobie iść z intencją bądź nie, a ona cię po prostu wszystko otworzy ci. Medycyna, rośliny mocy czy grzyby, one otwierają kurtynę i mówią: halo, to nie tak. I nagle człowiek widzi swoje traumy, na przykład z perspektywy mamy, taty, kogokolwiek innego. mhm. Dostaje odpowiedź, dlaczego ktoś go zostawił, na przykład. Wiesz, Tak. wszystko jest nagle, aha, to dlatego. I nagle, i często jest tak, że to nie jest dzień, dwa, to są lata zmieniania percepcji, patrzenia na świat. Ludzie po jednej ceremonii wracają do domu i rzucają życie, wszystko zmieniają, bo dowiedzieli się, że to nie ich droga. Także jeżeli kogoś w ogóle woła ten świat, bo na przykład ja od 2 lat nie byłam na żadnej ceremonii, bo mi medycyna powiedziała: już dziękuję, wiesz, tyle, nie przychodź na razie. Mhm. Bo to się nie chodzi, wiesz, o zabawa, idziemy sobie, bo to jest przygotowanie, to Tak, jest bo to nie dieta. jest zabawa, to są poważne rzeczy. Ale wiesz co? To jest droga na skróty.
to jest jak chodzimy czasami na terapię 10-15 lat, to tu możemy sobie w jedną ceremonię czy dwie przyspieszyć proces. Mhm. Gdzie jesteśmy prowadzeni przez odpowiednie osoby, wiesz, które prowadzą, bądź szamanów. On śpiewa, on wie, co zrobić, jak cię nakierunkować. I jeżeli ja mówię, jeżeli kogoś woła, to uważam, że dobre jest to wołanie duszy. Mhm. I to są nieprzypadkowe spotkanie, bo wiesz, ja no sporo czytam różnych rzeczy, opowieści, między innymi na temat lamów tybetańskich, gdzie na przykład ktoś, pewien naukowiec rosyjski, bardzo znana postać, już w tej chwili nieważne, Ernst Rifgatowicz Mułdaszew, specjalista od oczu, w ogóle chirurg oczu, pomógł wielu ludziom na całym świecie, w Indiach i tak dalej. No i chciał koniecznie spotkać się z lamami tybetańskimi, żeby porozmawiać i był taki lama, którego, to znaczy pozornie tylko odbiegam od tego, o czym ty mówisz, bo to jest, chodzi o pewną percepcję, o zrozumienie, że wszędzie na świecie znajdują się ludzie, czy jak zwał, tak zwał, czy to jest lama, czy to jest szaman, czy to jest szeptucha podlaska i tak dalej, którzy mają szersze widzenie świata, którzy czują przede wszystkim, a nie tylko myślą racjonalnie, logicznie, bo ja też przekonałem się, to już było wiele lat temu, moje swoje doświadczenia, że nasz rozum to jest tylko rozumeczek zawodny, głupi, któremu nie wolno ufać. Pozornie, oczywiście 2 + 2 jest 4, chociaż ja mówię, a na pewno. Prowokuje ludzi do tego, co ty mówisz, idioto, i tak dalej. Nie przejmuj się tym, mówię na pewno i tak dalej, więc wracając do tych lamów i on chciał koniecznie się spotkać z tym lamą i dopuszczono go, wiedząc o tym, że on wielu ludziom pomógł, więc wiedzieli, jakie on ma czyste serce. I wyobraź sobie, że w rozmowie ten naukowiec, lekarz też mówi, że no byłem przygotowany na pytania, że opowiem mu o sobie i tak dalej, najpierw przedstawię się, a ten lama wiedział o mnie wszystko. Nawet te pytania, które chciałem zadać, on wiedział, jakie ja pytania zadam. A więc rozumiem, że ci szamani mają podobną umiejętność wchodzenia tak jakby w duszę, ale nie z butami, bo wiedzą, że każdy z nas istota jest oddzielna. Razem tworzymy wspólnotę, ale z drugiej strony nie mogą ingerować w nasze życie, w Tak. naszej historii i tak dalej. I tak już zaraz skończę ten przydługi wywód. Widzisz, ja poznawałem, nigdy nie miałem do czynienia z tego typu szamanami, natomiast przychodziłem na przykład ustawienia hellingerowskie kiedyś, które były dla mnie po prostu, wydawało mi się od czapy, co tu się dzieje, ale dzięki temu zrozumiałem, co się działo w mojej rodzinie, jakie tragedie były i dlaczego tak, powiedzmy, potoczyły się później losy. Przechodziłem na przykład rebirthing i tak dalej, więc wejście głębokie gdzieś tam jeszcze w życie płodowe dosłownie, i dzięki temu zrozumiałem, że faktycznie ten świat niekoniecznie jest taki, jak go dzisiaj oglądamy. Mamy masę blokad, mamy masę, tak jak ty mu powiedziałaś, nalepek ponaklejanych. Justynka, Janusz, zaraz, a dlaczego nie Zygmunt albo nie Agnieszka? I tak ja. Tak jak rodzi się dziecko, gdyby ono mogło mówić od razu, gdybyśmy mu zadali pytanie, kim ty jesteś? Ja. Ale co robisz? Jestem. Czyli ja jestem, jam jest. A kim ty jesteś? Jestem tym, kim jestem. Popatrz, jaki zatoczyliśmy krąg duchowy, tak? No ale wracam do tych szamanów. No właśnie, czyli to są na pewno ludzie, którzy mają, przepraszam za określenie takie kolokwialne, mają niesamowitego czuja i muszą być, znaczy muszą, niczego nie muszą, ale są po prostu wewnętrznie bardzo uczciwi, etyczni, nastawieni na pomaganie innym. Tak. Dlatego też ci powiedziałam, że właśnie dzieci się od małego uczą, bo to są lata. Lata, żeby być szamanem. To wiadomo, to już nie jest ten szaman, który był kiedyś, bo dawniej szaman żył poza społeczeństwem. On Tak, był, poza społecznością. tak, Gdzieś tam to już trzeba było też do nie niego mamy tego. wędrować. Mhm. Tak, ale to są lata pracy z ludźmi.
to jest tak, że nawet czasem może powiedzieć ci: „Tobie nie dam, tobie nie udzielę ceremonii, nie jesteś gotowy”. Tak, tak, Albo tak. na przykład, jeżeli ktoś przychodzi na ayahuaskę, nie może palić marihuany, bo akurat te 2 rośliny się nie lubią. I na Mhm, przykład mówi: „O, ja wiem, że ty tydzień temu coś tam jeszcze, mhm, dzisiaj nie”. mhm. Albo wysyła najpierw na dietę. Dieta to jest bycie w odosobnieniu minimum 2 tygodnie, tam 10 dni, gdzieś Oczyszczanie. tak, gdzie śpi się w takim tylko domku drewnianym, ma się tylko materac, notesik i długopis i przychodzi do ciebie osoba 3 razy dziennie, przynosi ci posiłek jałowy, jakąś tam kaszę, cokolwiek Mhm, i ty dietujesz rośliny. I na przykład możesz dietować czuczułasi, możesz dietować bobinsanę albo inne i ty pracujesz z tą rośliną i ze sobą. Wyobraź sobie 2 tygodnie sam ze sobą. I ludzie się na to decydują i na przykład dopiero po tym są gotowi na ceremonię łaski. mhm, Na przykład. Są, wiesz, różne drogi, różne sposoby, ale podczas ceremonii, gdzie ceremonie zazwyczaj odbywają się w małych grupach. Ja wiem, że gdzieś na świecie robią w dużych, czego nie polecam, bo lepiej. Ja na przykład pierwszą ceremonię miałam tylko ja i szaman. To była moja indywidualna nie podróż. wolno, tak. To była najgorsza, najtrudniejsza podróż. Bo mój organizm walczył. Ja walczyłam z medycyną, ona swoje, ja swoje. Mhm, I wiesz, ja nie byłam w stanie nawet chodzić się. Dopiero jak odpuściłam, mhm. to przyszedł błogostan i ayahuasca daje największą bezwarunkową miłość do świata. To powie każdy. To uczucie tej miłości. Nagle chcesz żyć, kochasz siebie, kochasz ludzi, kochasz świat. Mhm, Ale jeżeli mamy grupę, nie wiem, 5, 10 osób, to jest szaman i na przykład 2 osoby pomagające, tak jak ja byłam kiedyś osobą pomagającą, ja grałam, śpiewałam, mhm, to ty wiesz, do kogo pójść nagle pośpiewać, do kogo pójść okadzić go, ty mhm. po prostu to wiesz. Czuję Ty się. z nim ty nie rozmawiasz, nikt ze sobą nie rozmawia, dopiero na drugi dzień, kiedy się wyśpimy, możemy usiąść w kręgu i podzielić się, a nawet i nie. Co kto widział, co kto. Ja Mhm. miałam taką ceremonię kiedyś, że szaman śpiewał, bo to jest tak, każdy ma swój materac, każdy ma swoje wiadereczko do żygania. Ja wstaję z tego materacu, no tak, Rozumiem. każdy ma swój też sprzęt. Bo czasami nie jesteś w stanie iść do toalety, która jest gdzieś tam na drugim końcu, wiesz, dżungli, bo twoje ciało teraz nie pracuje. Ja kiedyś całą noc pełzałam żeby iść, musiałam się umyć pod prysznic. Ja pełzałam po dżungli. Więc jedna taka ceremonia, szaman śpiewa pięknie, a ja wstaję i zaczynam śpiewać z nim, nie Mhm. znając słów. Mówię: „Jak to Czujesz, jest po prostu możliwe?” wchodzisz w tą energię po prostu zwyczajnie. Tak, i pytam na drugi dzień szamana: „Jak?” A on mówi: „Jak to jest możliwe?” On mówi: „Przypomniałaś sobie, siostro.” Siostro, może Mówi: poprzednie wcielenia, może inne rzeczy. „Po prostu, więc Bo będziemy o tym jeszcze”. patrząc na ciebie, na twoją fizyczność, buzię, włosy i tak dalej, nie przypominasz, przepraszam, że tak mówię, takiej typowej Polki, Słowianki, blondynki, blondyneczki i tak dalej, ale jesteś taką właśnie a la Hiszpanką, a la gdzieś tam z Ameryki Południowej. Tak? Ja też akurat mam jakieś takie przemyślenia, bo oczywiście nam wtłoczono, że żyjemy raz, koniec, raz kozie śmierci, później albo piekło, albo niebo i tak dalej. Takie tam bzdury. Natomiast też wchodziłem w poprzednie jakieś takie bytowania tutaj, więc dopiero zaczęło mi się układać, kim byłem, dlaczego dzisiaj mam czasami takie preferencje, albo załóżmy ciągnie mnie do czegoś i tak dalej, i tak dalej. Czy po prostu w pewnych sytuacjach nawet nie wiem dlaczego, co robię, że jestem zdolny do czegoś, czego nie uczyłem się tutaj, Mhm, teraz, a ja to umiem. Czyli jakby w pamięci ciała, w pamięci plemnika jajeczka jest w ogóle pamięć rodu zaklęta i cała moja historia z poprzednich wcieleń również ewentualnie może to po prostu być. A więc jak obcujemy z takimi ludźmi, tak sądzę oczywiście, nie mówię, że to jest na 100%, tylko tak myślę, że to już jest jakieś pokrewieństwo dusz i to się czuje po prostu. To jest nie na bazie ratio, rozumu odbywa się, tylko na zupełnie innych obszarach. dokładnie tak. Tak jak powiedziałeś, i ustawienia, i hipnoterapia, i jest wiele technik Mhm. zajrzenia. Tak, Rośliny są jedną z tych technik. oczywiste. Mówiąc o roślinach, no ja w swoich książkach na przykład piszę, czy lecznicza moc roślin, czy naturalne składniki w suplementach diety.
pisze o roślinach. Przecież mamy na planecie Ziemi no, setki tysięcy różnych roślin. Niektóre z nich przebadano pod względem terapeutycznym. W lekospisach jest około, chyba jak dobrze pamiętam, około 20 tysięcy roślin opisanych, ale no, niestety pod koniec XIX wieku, początek XX przeszliśmy na farmaceutyki, bo między innymi tutaj chodziło o to, żeby coś wyprodukować. No i te wszystkie techniki, które znały nasze babcie na przykład. No moja babcia była też taką wiejską znachorką. Może coś wziąłem po tej linii. Moja mama też jest taką wiejską szamanką, ale taką damą szamanką. Znaczy szamanką, szeptuchą nazwijmy to. Pomagała wielu ludziom jakieś blokady zdejmować, jakieś klątwy, jakieś takie różne historie. Już teraz ma 94 lata ponad, więc już gorzej powiedzmy z energią życia i tak dalej, ale no po prostu pomagała i to też wchodziła bardzo długo, mając chyba już 50 parę, 60 parę lat, dopiero zaczęła jakby w to wchodzić. Ja to samo, troszeczkę w innej dziedzinie, chociaż niektórzy mówią o mnie, Janusz, ty leczysz ludzkie dusze. Mówię, ale czym? No, kiedyś tak sporo lat temu ktoś tam powiedział. Ja mówię, co ty chrzanisz? Przepraszam, ale tak to było. Mówię, ale zobacz, jak wokół ciebie, jak wokół światła gromadzą się ludzie, chcą cię słuchać i tak dalej. Ja mówię, kurczę, faktycznie tak jest, ale o to chodzi. No po prostu gada się, to się gada, no nie? I tak dalej. Ale to jest energia, która z nas wypływa. I teraz popatrz, co się stało. Rafał Stachyra, którego poznałem akurat kilka miesięcy temu, w październiku 2025 roku, na targach w Gliwicach, bliżej zdrowia, bliżej natury. Poznaliśmy się tam, bo ja się tam wystawiałem z książkami moimi, miałem stoisko i poznałem masę ciekawych ludzi, fantastycznych wariatów, crazoli, przepraszam, nie chcę cię urazić, ty jesteś. Nie. Mówisz Wiesz, moim językiem. my wiemy, o co chodzi. Ja też jestem takim crazolem, nieznormalizowanym, po prostu. Mówię naturals, a nie normals, że tak powiem, bo normy to ustalają ludzie. A zresztą moja partnerka to mówi, ty jesteś kosmiczny rebeliant i tak dalej. Po prostu no way, nie ma zgody i tak na pewne rzeczy. No i w każdym razie poznaliśmy się z Rafałem i zaczęło to gdzieś tworzyć się. Teraz ostatnia jego ta inicjatywa, połączyć ludzi, bo w tak krótkim czasie to, co on zrobił, to jest szokujące wręcz. Ja nie wiem, kiedy on to robi, bo ja już mam w ostatnim też czasie masę rozmów odbyłem, tak jak z tobą na początku, i to owocuje tymi naszymi wywiadami, nie jednym oczywiście, myślę. I młody człowiek, który połączył setki ludzi z różnych dziedzin, ale wszyscy w ogromnej masie to są krejzole dla tych tak zwanych normalsów. No, szamanka się wzięła, będzie tutaj w Polsce ayahuaskę wprowadzać, jakieś tam nie wiadomo co, to jak to działa. Ja mówię, ludzie, kochani, to jest esencja życia, tacy ludzie. No i chwała Bogu, no nie? I my potrzebujemy takiego Rafała. Potrzebuję, tak, Rafała, ja mówię, że Rafał to jest, nie wiem, indygo, kryształowe dziecko, nieważne, no, dzisiaj przychodzą na świat tacy ludzie i robią naprawdę niesamowitą robotę po prostu dla całego świata, dla całej społeczności. Chwała Bogu, że żeśmy się po prostu spotkali. I że mamy internet, że I że możemy się mam też. internet, dlatego że już kilka dziewczyn zadawało pytanie, ale mówi, panie Nuszu, ale jak. Ja mówię, Janusz, no ale ja mam, ale pan wie, pan jest starszy ode mnie. Ja mówię, PESEL się nie liczy. Jeszcze jak dogonię cię, to ci skopię 4 literki zaraz. Żeby udowodnić, że coś mogę jeszcze jako ten dinozaur 72-letni. Jeszcze będzie. No i w każdym razie możemy się dogadać, bo ludzie myśleli, że na te wywiady to musimy się gdzieś tam zjechać. Ja mówię, nie, ludzie, absolutnie. Po to mamy narzędzia dzisiaj, chwała Bogu, chwała nauce, że możemy się spotykać. Daleko jesteśmy od siebie, ja na Podlasiu, ty gdzie? W Hiszpanii. No, Hiszpania. I sobie rozmawiamy. I sprawa załatwiona, więc świat stał się mały. I jeszcze nam życzę, żeby nas i oglądali ludzie z całego świata. Ale słuchaj, jeżeli zechcą, to będą oglądali, dlatego że ja Dokładnie.
jak robię audycję, to robię później tłumaczenia w 10 językach. I to jest na tym moim kanale, jeszcze ciągle niszowy, tam lekko ponad 4000 subskrybentów, bo YouTube no, nie przepada za mną, tak znaczy nie spełniam standardów społecznych YouTube'a. Ja mam tak z Facebookiem, nie przejmuj się. A w ogóle jak mówiłaś o blokadzie na Facebooku, bo ktoś ukradł konto, ja miałem 3 razy to. W tej Ja chwili 2, więc nie mam Facebooka, bo będę zakładał już 4. raz, ale muszę porobić zabezpieczenia, bo też przedstawiałem się podobno gdzieś, jakiś ślub wziąłem ostatnio, gdzieś w Indiach, nie, Boże, ludzie tylko mnie... może ale może twoja dusza jest w kilku ciałach. No tego to Tak. jeszcze nie wiedziałem. Nie daj Boże, żebym był też krokodylem, czyli zniżył się powiedzmy gdzieś tam poniżej. No dobrze, Justynko, słuchaj, mamy godzinkę już powiedzmy naszej rozmowy, nie chcę po prostu za bardzo przedłużać. Nie wiem, jak wy, kochani, odbierzecie to. Dla mnie to jest fascynujące to, co mówi Justyna, bo ja nie miałem takich doświadczeń, mam inne za to doświadczenia, więc możemy się dzielić. I w tym momencie jesteśmy dla siebie potrzebni jak każdy z tych 5 palców. Nawet ten dziwny, przeciwstawny kciuk, taki dziwny, Ale on chwyta wszystko, on ale wszystko dzięki niemu chwyta. się chwyta, tak jest i tak dalej. Wszystko jest potrzebne, każda roślina, każde zwierzę, każdy człowiek, istota, jesteśmy po prostu dla siebie bardzo potrzebni. Jesteśmy naprawdę jedną rodziną. Ja to nieraz mówię tak. Posłuchaj, jeżeli uderzy się w jeden palec, to cię cała ręka, całe ciało cię boli. Jeżeli twoje dziecko, nie daj Boże, upadnie, potłucze swoją główkę, to boli mamę, tatę, jednych dziadków, drugich dziadków, siostrzyczkę, braciszka i tak dalej. Wszyscy, nawet znajomi, jak się Marcinek czuje i tak dalej. Tak? A więc, natomiast jak my się tak daleko nie znamy, to znaczy, że nie, to tam do tamtych to nie dociera. Dociera. Żyjemy w świecie kwantów. W świecie, o którym nie mamy nawet wyobrażenia. Każdy z nas wypił może kropelkę z całego oceanu, a ile tego trzeba byłoby, czyli jak mówił chyba Sokrates, wiem, że nic nie wiem, tak? Oczywiście z pewną przesadą, rzecz jasna, filozoficznie. Justynko, szalenie Ci dziękuję za ten pierwszy wywiad, za to przybliżenie Ciebie, za to, czym się już w pierwszej tej naszej rozmowie podzieliłaś z nami wszystkimi, bo to jest fascynujące. No nie można, nie za każdym razem, nie każdego dnia można spotkać ludzi, którzy mają tego typu doświadczenia niesamowite w zderzeniu z innymi kulturami, z innymi ludźmi i tak dalej. Bardzo Ci dziękuję w ogóle. No Ja i tobie oczywiście będziemy mieli bardziej konkretne spotkania, bo dałaś mi swoje tematy. Justynka podzieli się z Wami różnego rodzaju doświadczeniami, jak chodzi o kręgi, o pewne techniki pomocy sobie i tak dalej, i tak dalej. Będziemy to chyba rozwijać. Znaczy na 100% będziemy rozwijać. bardzo bym chciała i No, bardzo dziękuję no. wszystkim. Na razie to taka pigułeczka mnie, ale jest tego więcej. Dobra, to do następnego spotkania wkrótce, domówimy się. Na dzisiaj, kochani, również Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami, że nas oglądacie, że nas wysłuchujecie. Prośba tylko do Was o to, żeby to poszło w świat, czyli proszę Was o lajki, proszę Was o komentarze, bo dzięki temu kanał rośnie. Dzięki również, proszę Was też o subskrypcję, o to, żebyście się dzielili po prostu linkami ze swoimi znajomymi, bliskimi, rozsyłali gdzieś tam na social media i tak dalej, i tak dalej. Niech to po prostu idzie w świat, ta dobra nowina. Wszystkiego dobrego Wam życzę, papatki. Do zobaczenia wkrótce przy następnych wywiadach i z Justyną, z innymi ludźmi i na moich tradycyjnych audycjach. Już wstrzymuję nagrywanie. Wszelkiego dobra Wam życzę. Papatki.